Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Wiecie, kto jest kto. Witamy w dzisiejszym CEP-ie z wakacji. Tak, z wakacji, witamy z urlopu. Mamy troszeczkę warunki polowe. Piszcie, jeżeli byłyby jakieś problemy z odsłuchem. Nie powinno być, bo mamy ten sam mikrofon. Tutaj tak, już widzę, że mamy ponad 200, prawie 300 oglądających. Tak, zjednoczyliśmy się. Tak. Mateusz zagubił się w Kielcach z Wackiem, ja go odnalazłem. Ale aby nie przedłużać, bo część chce już tej informacji, co się dzieje w Rosji, a więc słuchajcie, zaczynamy od paska. No i w sumie dobre dzisiaj informacje, waluty stabilne, nawet można powiedzieć wczoraj były zniżki, jeżeli chodzi o dolara. No euro akurat się trzyma, yuan też, no jedynie ten dolar. Jeżeli chodzi o Brent, no to mieliśmy sytuację taką, że tam mamy cały czas nieprzebite 90, lekki zwyżkowy kurs, chociaż tak jak mówię, ja bym uważał, tak, jeżeli chodzi o te zwyżki, bo jeżeli nie będzie żadnych informacji, to moim zdaniem jest okazja gdzieś do być może nawet shortowania tego, czyli grania pozycji krótkich, ale ryzykownie oczywiście ze względu na to, że mamy ten Bliski Wschód, no i nie wiadomo jak tutaj sytuacja się potoczy, a więc proszę uważać. Jeżeli chodzi o gaz, no to w tym momencie okolice 30, tak, mamy przekroczone, no i tutaj mamy prawdopodobnie, znowuż zejdziemy za moment poniżej tych 30, to mniej więcej jest ten przedział. Są też zapowiedzi, słuchajcie, jeżeli chodzi o LNG, miał być zakaz, teraz mówi się, że zakazu być może nie będzie, natomiast kraje europejskie nie będą mogły reeksportować rosyjskiego LNG. Mamy też informacje, jeżeli chodzi o te zakupy przez Chiny. Jeżeli chodzi o zakupy przez Chiny, no to widzimy, że dosyć duże upusty sięgające 20-30% na rosyjski gaz w stosunku do innych kierunków, no a więc widać, że to przekierowanie tego gazu na Chiny tą siłą Syberii oraz LNG kosztuje, natomiast pamiętajcie, że w tym momencie Rosjanie nie są w stanie więcej Chińczykom dostarczyć niż dostarczają. Zakończyłeś pasek? Tak, zakończyłem pasek. Nie wiem, bo skupiłem się na czacie. Słuchajcie, ważne informacje. Wczoraj nie było CEP-a, gdyż byliśmy w podróży, więc nie było fizycznie możliwości. Puściliśmy wczoraj raport na temat tego, jak rosyjscy ekonomiści widzą gospodarkę Federacji Rosyjskiej do 2035. Bardzo dużo pozytywnych wiadomości na czacie napisaliście, więc widocznie się materiał podobał. Jeżeli ktoś go nie oglądał, to zapraszamy serdecznie po tym odcinku. Dzisiaj o 17 jest też komentarz dnia, nagraliśmy go tuż przed wylotem, ze względu na to, że w Rosji drożeje chlebek o 30% od początku roku. Więc... No właśnie, czy drożeje, czy nie drożeje, bo to są różne wersje. Różne są opinie. Tak, według Росстату drożeje, ale mało, według piekarzy i klientów drożeje i to dużo. Opowiemy, jak to wygląda, troszeczkę też powiemy więcej na temat innych produktów, na temat inflacji, w którym to kierunku może zmieniać. Natomiast my już przechodzimy, słuchajcie, piszecie, że raport Wam się podobał, to się cieszymy, nam się też podobał, chociaż czytało się ciężko to było przejść przez to. Z drugiej strony było zabawnie, nie był tak nudny, bo można było się nawet w trakcie czytania się pośmiać. Tak. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do pierwszej informacji, która jest ważna i związana też częściowo z raportem i z tym, co się dzieje i z paskiem z walutami, dlatego że właśnie tutaj tym walutom rosyjskim pomogła pewna informacja, czyli komisarze walutowi zostaną prawdopodobnie przynajmniej na kolejny rok. Tutaj przypomnijmy, że od października 2023 roku najwięksi eksporterzy mają obowiązek przelewać 80% dochodów walutowych na konta w Rosji i sprzedawać 90% tego wolumenu, czyli wszystko, co trafia do Rosji, tak naprawdę musi być sprzedane, a jeżeli chodzi o przychody, no to muszą 80% przelewać, czyli nie mogą sobie tam za bardzo zostawić i to jest akurat problemem.
i to miało się zmienić, ale się nie zmieniło. Słuchajcie, mamy tutaj taką informację, że prawdopodobnie będziemy mieli rok przedłużenia, czyli do kwietnia 2025. Tak podaje Interfax, no, powołuje się tutaj na źródła rządowe z bloku finansowego gospodarki. Widocznie nas na chwilę zniknęło. Mam nadzieję, że jesteśmy. Musimy sprawdzać, tak? Bo tak nas mogło przez moment nam coś przerwać. Czy nas widzicie? Tak, widzą nas. Dobra. Jeżeli nie słyszeliście, co Paweł powiedział, to już nie usłyszycie. Nie, no chyba słyszeli, tak, bo widzę, że to dopiero teraz jak gdyby przerwało. Okej. W porządku, słuchajcie, informacyjnie, no niestety nie jest to stałe łącze w miejscu, gdzie jesteśmy, więc mogą się pojawić jakieś takie sytuacje. Natomiast jeżeli jest wszystko ok i nas słyszycie, to po prostu przejdziemy do następnej informacji. Jakbyś mi dał myszkę, żebym sobie mógł scrollować, tak. To mam tak. Rosja straciła indyjski rynek broni, na którym dominowała przez pół wieku. Pół wieku budowali to, co chcieli, a teraz Putin przyszedł i to zniszczył. Kraj, którego armię Związek Radziecki w latach 60. praktycznie samodzielnie wyposażał w sprzęt wojskowy. No i Rosja później po upadku Związku Radzieckiego zaopatrywała przez kolejne 30 lat. Nie ma zamiaru już które stały się największym importerem broni na świecie, przeznaczyły na kolejne zakupy. Wojna na Ukrainie, zachodnie sankcje, obawy Indii o jakość rosyjskiego sprzętu, który tak słabo sobie radził w realnych warunkach bojowych, niezdolność Moskwy do zabezpieczenia nawet zorganizowanych dostaw, a także chęć Delhi do rozwoju własnego przemysłu obronnego. Wszystko to miało wpływ na rolę w decyzji o przejściu na współpracę z innymi, przede wszystkim zachodnimi producentami broni. Choć części zamienne do użytkowanego sprzętu, którego mają bardzo dużo, będą w dalszym ciągu kupowane w Rosji, Indie nie uważają już Rosji za głównego i perspektywicznego dostawcę. W latach 2009-2013, podczas gdy na Rosję przypadało 76% indyjskiego importu broni, czyli 3/4, no to wygląda to tak, że w latach 2019-2023 jest to już tylko 36 i ten 2023 to był bardzo gwałtowny spadek. Wojna na Ukrainie przyspieszy ten proces, twierdzą indyjscy urzędnicy. Z jednej strony nie chcą przekraczać czerwonych linii wyznaczonych przez Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, bo w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, był bardzo duży problem, jak zapłacić za zamówioną broń. Z drugiej strony indyjscy eksperci są zaskoczeni tym, jak rosyjski sprzęt zachowuje się w warunkach bojowych. Jak to się stało na przykład, że patrioty zestrzeliły rakiety Kinjal, które przedstawiono jako niezniszczalne? Dlaczego rosyjskie okręty stają się tak łatwym celem dla kraju, który nie ma własnej floty? I jak skutecznie Ukraińcy zestrzelili samoloty wczesnego ostrzegania 50? To tylko jedne z przykładów, o których się mówi, ale jest wiele innych, o których nie mówi się publicznie, ponieważ jest to bardzo drażliwy temat. Jesteśmy, więc wszystko w porządku. No i co ty, Paweł, o tym myślisz? Przede wszystkim będzie ciężko. Widzę, że cały czas nam próbuje ta kamera uciec, to jest ciekawe, ale wracamy. Słuchajcie, ja jeszcze tam przeczytam ten pierwszy na końcu, który się chyba nie zmieścił, natomiast my sobie przejdziemy do następnej informacji. Następna informację, którą mamy, ja sobie zrobię jeszcze tak, to mamy, słuchajcie, informację dotyczącą Parlamentu Europejskiego, który w tym momencie wezwał jak gdyby kraje członkowskie do tego, żeby nie uznawać Putina za prezydenta Rosji.
I można powiedzieć, że to jest dosyć ciekawe, ponieważ wydaje się, że to jest jeden z przełomów i będzie bardzo trudno potem wrócić, jeżeli się odbędą negocjacje i tutaj Putin zachowa tą władzę, no to będzie bardzo trudno wrócić do tego, co było wcześniej. Europosłowie odmówili uznania minionych wyborów prezydenckich w Rosji za legalne i nie uznali ich wyników. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają państwa członkowskie Unii Europejskiej i społeczność międzynarodową, aby nie uznawać wyników wyborów prezydenckich w Rosji zgodnych z prawem, gdyż odbyły się one nielegalnie oraz odbywały się na terytorium okupowanym. Tutaj się to wskazuje jako ten element. No i tutaj oczywiście Europa nie uznaje zajęcia tych terenów, no co jak gdyby oczywiście stanowi problem, no bo jeżeli się wybory odbywały na terytorium, który się nie uznaje za część państwa rosyjskiego, no to trudno uznać, że wybory były legalne. Parlament Europejski, słuchajcie, aktywnie wspiera tutaj społeczeństwo obywatelskie, rosyjskie, opozycję demokratyczną. Posłowie wzywają Unię Europejską do dalszego aktywnego wspierania niezależnych rosyjskich organizacji publicznych, mediów i działaczy na rzecz praw człowieka. Tak? A więc tutaj taki dokument powstał. Ponadto Parlament Europejski wezwał Kreml do uwolnienia więźniów politycznych, a także dziennikarzy. No i tutaj są wymieniani, jest między innymi Gerszowicza i Kurmaszew. Posłowie potępili także systematycznie łamanie praw człowieka w Rosji, prześladowanie krytyków rządu i działaczy antywojennych. Przypomnijmy również, że 18 marca niemiecki rząd ogłosił, że nie uważa minionych wyborów prezydenckich w Rosji za legalne i nie planuje uznania ich wyborów. Przedstawiciel niemieckiego MSZ powiedział, że MSZ po prostu zadzwoni do prezydenta, że nie zadzwoni do prezydenta Rosji Putina, tak jak to miało miejsce wcześniej. Tutaj również Litwa przyłączyła się do nieuznania wyborów, tak, no i sytuacja bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj również został wezwany Orban do tego, żeby zmienił swoją postawę. Jest krytyka jego gratulacji, bo przypomnijmy, jako jedyny przedstawiciel państw Unii Europejskiej zadzwonił i pogratulował Putinowi nowej prezydentury. Okej, widocznie dalej jesteśmy, więc mogę przetłumaczyć. Wyjście mi z piwnicy służy. Dziękuję bardzo. Na razie nie jestem za daleko, w tej chwili nie wyszedłem, więc zobaczymy, jak to będzie po tygodniu. Może złapię trochę słońca. Słuchajcie, przejdę do następnej informacji. Wydaje mi się bardzo ciekawa. Putin nie zgodził się na rozwiązanie problemów niedoborów kadrowych poprzez przyciągnięcie imigrantów, co w tym momencie jest dla nich dosyć dużym strzałem w stopę. Jeden z głównych problemów stojących przed krajem, spadek liczby ludności i dotkliwy niedobór pracowników, nie powinien być rozwiązany poprzez migrację, ostrzegł biznesmenów Władimir Putin. W nadchodzących latach w Rosji wystąpi obiektywny niedobór kadr i kwalifikacji, przypomniał oceny ekspertów, ale podkreślił, że deficytu tego nie da się pokryć mechanicznie migracją zarobkową, importem nisko wykwalifikowanej siły roboczej z zagranicy. Putin odniósł się do krajowych, politycznych, społecznych i innych elementów problemu, ale nawet jeśli odłożymy je na bok, migracja nie rozwiąże głównego problemu. Jest pewien, że potrzebują innego podejścia. Komponent społeczny problemu jest oczywisty. Stosunek do migrantów w Rosji nie jest zbyt dobry po ataku terrorystycznym w Krokusie. Wrogość wobec migrantów zauważalnie się podwyższyła. Jak wskazało Centrum Lewady, Rosjanie wśród głównych zagrożeń, które ich niepokoją, też klucz do zmniejszenia śmiertelności. O, wyrzuciło nam kamerę. Jeszcze raz powtórzę. Tak, znowu tak, według prognoz Instytutu Ekonomicznego Rosyjskiej Akademii Nauk
nazwali tą rolę płodności i migracji w zachowaniu populacji wspierającą, dodając też, że potrzeba zmniejszyć śmiertelność ludności. Putin, idąc za nimi, widzi rozwiązanie problemu w zwiększonej wydajności pracy. Wtedy będzie można produkować więcej przy mniejszej liczbie pracowników. We wszystkich sektorach gospodarki i w sferze społecznej trzeba będzie znacznie zwiększyć wydajność pracy, przeprowadzić kompleksową modernizację mocy produkcyjnych w oparciu o powszechną automatyzację, czyli nie bierzemy migrantów, kobiety rodzą więcej dzieci, dzieci chyba szybciej do fabryk, żeby obsługiwać roboty, które będą zautomatyzowały procesy. Brzmi pięknie. No, zobaczymy jak to będzie. No, są te pomysły, żeby akurat równocześnie będziemy się starać w takim razie, ponieważ to łącze nie jest do końca stabilne, w poniedziałek nagrać, tak żeby już w poniedziałek poprawić Wam ten komfort oglądania, bo dzisiaj akurat jest live, już tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Spróbujemy. Bo wydawało się, że powinno być dobrze, natomiast widzimy, że to tam co jakiś czas zrywa. Teraz sobie przejdziemy, słuchajcie, no właśnie, do Niemiec. Niemcy znowuż zagonione w pułapkę. Rosja ostrzega, że tranzyt ropy z Kazachstanu do Niemiec jest zagrożony w związku z płatnościami za usługi. No i skarży się, że nie otrzymuje odpowiednich płatności i tutaj próbuje szantażować, próbując wymusić kolejne ustępstwa na Niemcach, szantażując tym razem, że nie rosyjska ropa i rosyjski gaz, ale kazachska ropa być może nie będzie docierać do rafinerii Szwed. No, dosyć ciekawe posunięcie, słuchajcie, tak. Można się tego było spodziewać, oczywiście Niemcy się nie spodziewali, no przecież miało być wszystko świetnie, miała tam płynąć kazachska, rosyjska, rosyjsko-kazachska, rosyjska farbowana kazachska ropa, no koniec końców za moment żadna może nie płynąć. No i tutaj powołujemy się na Reutersa, ponieważ Reuters dotarł do źródeł, które twierdzą, że Rosja ostrzega Kazachstan, że tranzyt ropy do Niemiec prawdopodobnie może zostać wstrzymany w czerwcu ze względu na impasse płatniczy, co stanowi wyraźne przypomnienie o zależności śródlądowego kraju od Rosji w zakresie eksportu. Ostrzeżenie kontrolowanego przez państwa operatora rurociągu Transnefti przypomina o kruchości eksportu Kazachstanu, którego większość przepływu wynosząca 1,5 miliona baryłek dziennie jest właśnie przez Rosję, stanowi to mniej więcej 1,5%. Kazachstan oczywiście ma też inne kierunki, próbuje uruchamiać te inne kierunki, tak, natomiast no, do tej pory większość, tak jak mówiliśmy, była przez Rosję, natomiast tutaj przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że w tym momencie Transnefti jest operatorem ropociągu Przyjaźń, jednego z największych na świecie, mogących przesyłać 2 miliony baryłek dziennie i ten ropociąg jest właśnie używany do przesyłu tej ropy, nazwijmy ją kazachskiej, żeby już się tam nie rozdrabniać, jaka ona faktycznie jest. No i tutaj przepływ przez ten gazociąg gwałtownie spadł od czasu inwazji Rosji na Ukrainie. Po tym, jak Unia Europejska odmówiła zakupu rosyjskiej ropy tą drogą północną, systemem właśnie Przyjaźń łączącą Niemcy, Polskę, Białoruś i tak dalej. Natomiast w ostatnich tygodniach Transnefti poinformowało kazachskich dostawców, że polski państwowy operator rurociągowy, czyli nasz PERN, ma czas, znaczy oni dają czas do czerwca na opłacenie usług pomiarowych w swojej bazie w Adamowie na granicy polsko-białoruskiej. Według źródeł handlowych, według jednego z nich istniejąca umowa wygasa z dniem 5 czerwca, więc rafineria z dużymi problemami, słuchajcie, i zarówno tymi ekologicznymi, jak widzimy w zaopatrywanie tego surowca. Niemcy nie chcieli się zgodzić na dostawy z naftoportu zwiększone, no to
w takim razie mają dostawy z Rosji, bardziej zwiększone, jeżeli chodzi o ryzyko, tak, zdecydowanie, bo tak to by mieli przynajmniej spokój, no ale wiadomo, że polski kierunek nie był preferowany przez lokalnych tutaj polityków, tak, jak i również społeczność. Tutaj, słuchajcie, mamy też informację, że firma współpracuje z kontrahentami nad rozwiązaniem problemu, który miałby obejmować wykorzystanie alternatywnego certyfikowanego systemu pomiarowego w Adamowie. Tutaj również mamy informację, słuchajcie, że Kazachstan planował w tym roku przewieźć przez drużbę do Niemiec, znaczy on im tak obiecywał Niemcom, to jest na ten moment moim zdaniem mało realne, 1,2 miliona ton ropy, a w przyszłości do 2 milionów, to takie są jak gdyby zapowiedzi i to Niemcy kupili, no bo mając nadzieję, że przecież Rosjanie ich od tego nie będą odcinać, jak i również Kazachowie. Wielu ekspertów wątpiło, czy Kazachstan jest w stanie wywiązać się z tych 2 milionów, nie rezygnując z istniejących kontraktów, czy po prostu ma takie moce zarówno właśnie produkcyjne, jak i przesyłowe. No słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. Ministerstwo Gospodarki Niemiec odmówiło komentarza w tej sprawie przypomnijmy, od września 2022 roku. Większościowy pakiet akcji rafinerii, czyli Rosniefti, znajduje się pod zarządem powierniczym rządu niemieckiego i rząd niemiecki przedłuża co jakiś czas, tak, tam bodajże pół roku jest standardowo przedłużenie tego zarządu tymczasowego, nie decydując się na przejęcie spółki i na nacjonalizację. No i właśnie mamy taki never end story. Tak, widzę, że tutaj na czacie jest gra już, że jak znikamy, to mamy przerwę na zadumę. Nie mamy po prostu Wi-Fi hotelowe, jest jakie jest. To nie, to jest LTE. Czy teraz LTE mamy, no niestety. Warunki polowe, chcieliśmy odpocząć, ale nie daliście. Mówicie, musi być cel, musi, no to robimy. Słuchajcie, następny temat. Putin nakazał przyspieszyć podróż z Moskwy do kurortów nad Morzem Czarnym. No czemu nie? Czas podróży pociągów pasażerskich z Moskwy do kurortów na wybrzeżu Morza Czarnego powinien zostać skrócony do 16 godzin. Nie wiem, ile teraz wynosi. Rozkaz ten wydał prezydent Rosji Władimir Putin. Wraz z tym głowa państwa nakazała rozważyć kwestię oddzielnego kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego z regionów Rosji Centralnej w kierunku portów i kurortów w basenie Morza Azowskiego i Morza Czerwonego. Myślisz, że co? Kolejna nitka kolejowa? Tak tylko dla turystów? Nie, myślę, że nie. Wykonanie dyspozycji należy zgłosić do 15 czerwca tego roku, więc już mało czasu. Odpowiedzialnym za to, jak za też wiele innych ciekawych rozwiązań, będzie oczywiście szef rządu Michaił Miszustin. Putin zauważył, że dla wszystkich regionów turystyka otwiera nowe perspektywy rozwoju, tworzenia miejsc pracy. I szkoda, że duża część tych szlaków kolejowych pokrywa się z tymi, które dostarczają broń. No i co pierwsze ma jechać? Broń czy turyści? Zwłaszcza jeżeli będzie teraz ofensywa teoretycznie rosyjska. Wiesz co, ten kierunek Morza Czarnego nie jest popularny obecnie wśród Rosjan, szczególnie jeżeli chodzi o Krym. Widzimy duże spadki, no i oczywiście Rosjanie teraz będą przeprowadzali raczej letnią ofensywę, więc to też nie jest dobry moment, szczególnie, że wiemy, że strona ukraińska dostała rakiety dalekiego zasięgu i ma na ten moment przynajmniej 100 takich rakiet, a więc Krym cały jest jak gdyby objęty i zagrożony. Trzeba być mocno nierozsądnym, żeby tam odpoczywać, no ale będzie tanio, tak, a więc pewnie część Rosjan się na to zdecyduje. A my sobie, słuchajcie, przechodzimy jeszcze do informacji tej pierwszej, komisarzy, bo tutaj część może z Was nie usłyszała. Mówiłem, że komisarze walutowi zostaną przez rok. Przypomniałem, na czym ci komisarze polegają.
Nowa uchwała mówi, że zostaną do kwietnia 2015 roku. Przypomnijmy, że tutaj zgodnie z tymi zapisami trzeba przelewać 80% dochodów walutowych na konta w Rosji i z tych przelanych pieniędzy 90% trzeba wymieniać na ruble, co oczywiście dosyć mocno pomaga rublowi. No i ta informacja pomogła oczywiście, jeżeli chodzi o to delikatne. Szczególnie są na to narażone firmy, jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy, surowcowy, jeżeli chodzi o przemysł ten spożywczy, rolniczy, nawozy, metale żelazne, nieżelazne, tak, a więc jak gdyby tutaj te najbardziej dochodowe działy rosyjskiej gospodarki muszą wymieniać